Dobre praktyki w programowaniu testów wydajnościowych w kontekście K6 obejmują szereg technik i podejść, które pomagają w efektywnym, wiarygodnym i skutecznym testowaniu wydajności aplikacji. Ponadto dobre praktyki mają za zadanie wskazać, w jaki sposób tworzyć scenariusze testowe, aby były one łatwe w tworzeniu i utrzymywaniu. Do tej pory skupialiśmy się na tworzeniu prostych scenariuszy testowych. Ich problem polega na tym, że mimo reużywania wielu elementów scenariuszu, istnieje możliwość jego dalszego uproszczenia. W tym celu wykorzystaję moduł HTTPX, oparty na API K6. Ten moduł zmienia podejście do tworzenia scenariuszy testowych, sprawiając, że stają się bardziej intuicyjne i łatwiejsze w utrzymywaniu. Jest też on uznawany za jedną z wielu dobrych praktyk stosowanych w K6. Podstawą korzystania z modułu HTTPX jest tworzenie sesji użytkownika. Przywodzi to na myśl podejście stosowane w narzędziach takich jak JMeter. Na obiekcie sesji możemy zdefiniować pola takie jak bazowy adres URL czy nagłówki, które zostaną dołączone do każdego kolejnego żądania. Dodatkowo istnieje możliwość zdefiniowania ustawień globalnych, takich jak czas, po którym otrzymamy timeout w przypadku braku odpowiedzi aplikacji. Przyjrzyjmy się przykładowemu scenariuszowi testowemu. W przykładzie nie musimy już definiować za każdym razem nagłówków czy pełnego adresu URL aplikacji. Inną ciekawą praktyką jest pokrywanie żądaniami HTTP zasobów statycznych. Pliki statyczne często zmieniają się na stronie, co może powodować uciążliwe edycje scenariuszy testowych przy każdej niewielkiej zmianie. W związku z tym stwórzmy katalog utils, w którym będziemy przechowywać nasze funkcje pomocnicze. Następnie umieścimy w tym katalogu plik o nazwie helper.js z powyższą zawartością. W widocznym pliku znajdują się dwie funkcje. Pierwsza z nich jest już nam znana i odpowiada za przerwanie działania testu. Druga funkcja natomiast służy do wydobycia wszystkich żądań dotyczących zasobów statycznych na stronie, a następnie wykonanie na nich żądania GET. Ta funkcja może zostać rozbudowana o odpowiednie tagowanie i sprawdzanie, czy domena należy do tych, które nas interesują. Ponadto moglibyśmy dodać możliwość wykonywania 6 równoczesnych asynchronicznych wywołań statycznych zasobów równocześnie. Skutkowałoby to tym, że nasze testy jeszcze bardziej przypominałyby działanie przeglądarki. Bazując na zdobytej wiedzy przez całą naszą serię, spróbujmy utworzyć dwa scenariusze testowe, które będą oparte na aplikacji C. Załóżmy, że chcemy pokryć dwa uproszczone scenariusze testowe. Pierwszy z nich o nazwie searchArticle.js odpowiada za wyszukiwanie artykułów na stronie, a następnie wejściu w ten, który nas interesuje. Drugi natomiast nosi nazwę searchTraining.js i wyszukuje on interesujące nas szkolenie. W poprzednich częściach omawialiśmy różne typy egzekutorów stosowanych w K6. Jest to o tyle kluczowe, że w przypadku, kiedy chcielibyśmy zmienić jego rodzaj, konieczna jest edycja kodu wewnątrz scenariusza. Inną możliwością jest duplikowanie tego samego scenariusza testowego. Oba z rozwiązań są długofalowo ciężkie w utrzymywaniu i niepraktyczne. W związku z tym wykorzystuje się różne konfiguracje testowe, które mogą zostać użyte uniwersalnie dla każdego ze scenariuszy. Przyjrzyjmy się dwóm konfiguracjom. Pierwsza z nich, o nazwie smoke.json, jest odpowiedzialna za pojedynczy przebieg scenariusza. Druga natomiast, o nazwie load.json, zwiększa obciążenie wraz z czasem trwania testu. Ostatnim z etapów jest zdefiniowanie poleceń do uruchomienia docelowych scenariuszy. Skorzystamy z danego już nam mechanizmu z pliku konfiguracyjnego package.json. Zdefiniowaliśmy 4 polecenia, w którym pierwsze z nich odpowiedzialne są za uruchomienie 2 testów z konfiguracją o jednym przebiegu, w drugim natomiast będzie to uruchomienie dla konfiguracji testu obciążeniowego. To, co mogłoby zostać poprawione, to dynamiczne definiowanie ilości wirtualnych użytkowników wykorzystywanych w drugim typie konfiguracji testowych. W ten sposób konfiguracje stałyby się jeszcze bardziej uniwersalne dla każdego ze scenariuszy. W końcu obciążenie stosowane dla pierwszego ze scenariuszy będzie się najpewniej różnić od tego w drugim. Osiągnąć moglibyśmy to za pomocą zmiennych środowiskowych. Omówiliśmy dobre praktyki pisania scenariuszy testowych w K6, stworzyliśmy przykładowe scenariusze testowe i utworzyliśmy konfiguracje dla nich. Dzięki temu mogliśmy poszerzyć uniwersalność naszego frameworka testowego. Nasza podróż z K6 jeszcze się nie kończy. Możemy rozwijać framework i dostosowywać go do naszych potrzeb, aby zapewnić jakość i niezawodność naszych aplikacji. W kolejnej części będziemy się tym zajmować z wykorzystaniem Grafany, InfluX Database oraz Dockera. Jeśli ten film Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę i subskrybuj nasz kanał. Do zobaczenia w kolejnej części.